Ten sam setup może zarabiać jednego dnia i kompletnie niszczyć konto następnego. Rynek się zmienia, a ty się nie dostosowujesz do panujących warunków. W tym materiale pokażę ci jedną z najważniejszych rzeczy o tradingu, o której większość osób w ogóle nie myśli, czyli dopasowanie się do aktualnych warunków na rynku. Rynek nie chodzi cały czas tak samo, jednego dnia masz czysty trend, a drugiego totalny range, gdzie każda próba breakoutu kończy się stratą. Pokażę ci, jak już na początku sesji rozpoznać, czy masz do czynienia z dniem trendowym czy konsolidacją, jakie są konkretne sygnały, które to zdradzają, jak zmienić podejście i setup w zależności od tego, co widzisz i co najważniejsze, jak przestać brać trady, które od początku nie mają sensu w danych warunkach. Jeśli masz wrażenie, że jednego dnia wszystko działa, a drugiego nic, ten materiał może to poukładać. Dobra, witam serdecznie. Na wstępie od razu przechodzę do materiału i teraz tak, odróżniam w zasadzie trzy typy rynku. Pierwszy typ rynku jest to trendowy dzień, gdzie cały czas są coraz to niższe poziomy, czyli niższe dołki i niższe szczyty. Kolejny dzień będzie to range day, czyli od początku rynek nie ma jakby kierunku, czyli balansuje w jakimś tam poziomie. Tu mamy high, tu mamy low dnia i rynek się po prostu nie może tutaj zdecydować na jakiś kierunek. No i trzeci typ taki to jest tak zwany multitrend, czyli trendowo w dół rynek się zaczyna, ale tutaj robi taką fałkę na przykład. Nie ma tutaj range'u ani nic, tylko po prostu rynek nie wiadomo dlaczego z trendu spadkowego odwraca się na trend wzrostowy i tutaj sobie dalej ciśnie w górę. To jest multitrend. Natomiast ja skupię się tutaj na dwóch typach rynku, czyli jak rozpoznać strukturę rynku, jeżeli chodzi o range day i trend day. Pamiętajcie, żeby nie próbować przewidzieć rynku, tylko odczytać to, co rynek robi, to, co rynek wam daje w danym dniu. I teraz tak, takie największe błędy, jakie ja rozpoznaję, jeżeli chodzi o rozgrywanie trendu. Teraz błędy takie w trendzie, najważniejsze moim zdaniem, to rozgrywanie każdego spadku w górę, czyli łapanie tak zwanych spadających noży. Jeżeli rynek spada w dół, oczywistym jest to, że będą jakieś korekty, tak? Rynek musi odsapnąć, nabrać tego oddechu, żeby spadać dalej w dół, czy iść w górę. Te korekty będą nawet mniejsze czy większe, nieraz będzie 70% korekty, ale w mocnym trendzie, no takiej korekty nie powinno być to, nie wiem, 30% korekty i dalej jazda w dół. Niedokładanie do zyskownych pozycji jest to też kluczowy dla mnie błąd, ponieważ powinniście dokładać wszyscy do zyskownych pozycji i tylko do zyskownych, a nie do stratnych. Nie uśredniamy zysku na rynkach lewarowanych i w trendzie właśnie korekty są okazją, a nie odwróceniem trendu. Musicie traktować to jako okazję do zajęcia pozycji bardziej niż pod to, żeby się rynek odwrócił. Oczywiście odwrócenia rynków, tak zwane rewersale też się zdarzają, ale trzeba mieć ku temu przesłanki, co pokażę pewnie później w materiale. Range day, breakouty są pułapką, czyli coś odwrotnego do trendu. Kiedy w trendzie każdy breakout tutaj rozgrywamy w dół, tak? No to w range'u to nie może mieć miejsca, ponieważ właśnie na rozgrywaniu takich pułapek łapiemy się na tym, że sami zostaniemy złapani w pułapkę, bo rynek sobie odwraca na testowanie tego poziomu. Czyli widzicie coś zupełnie odwrotnego niż to, co odbywa się w trendzie. Nastawienie na kierunek, kiedy jest niewiadomy. W range'u nigdy nie wiecie, jaki jest kierunek. Range'uje, idzie bokiem, więc skąd możecie wiedzieć, który kierunek rozgrywać? Trzeba dostosować do rynku wasze nastawienie i rozgrywać dwa kierunki. Chyba że jest to trend po przejściu w range. To już nie jest to samo, co range od początku dnia, o czym za chwilę wam wytłumaczę. I tutaj nastawienie na duże zyski zamiast precyzyjne wejścia. Nieraz też traderzy przetrzymują bez sensu te pozycje na 100, 200, 300, 500 punktów, gdzie coś takiego w range'u nie nastąpi. Ponieważ skoro range ma 200 punktów, no to jak można z niego zebrać 200 punktów czy 300, nie? Jeśli moje materiały wnoszą dla Ciebie wartość, może zostawić suba, lajka albo komentarz. To naprawdę pomaga w promocji tego typu treści. Teraz jeżeli chodzi o trend, to traderzy robią często coś takiego, że no tutaj łapią pozycję, rynek idzie w dół, znowu łapią pozycję, idzie w dół, znowu łapią pozycję. I to jest tak zwany grid, tak? Uśrednianie w dół. Nie może być tak, że wy myślicie na temat rynku, że on już jest nisko. Rynek zawsze może być niżej, zawsze. Czy on zrobi nawet 500 punktów, to może zrobić 600. Czy zrobi 600, może zrobić 700. Jak zrobi 700, to możecie trafić na jakiś dzień, gdzie akurat coś się na świecie wydarzyło i on poleci 1000 punktów w dół. Więc nigdy nie wiecie, ile poleci rynek w dół. Także nastawianie się na łapanie takich właśnie spadających noży, gdzie tutaj gridujecie pozycję, jest bez sensu. Musicie zmienić nastawienie na łapanie coraz niżej pozycji, ale dokładanie. Czyli jeżeli macie jedną pozycję, dokładacie tutaj, dokładacie tutaj, dokładacie tutaj i tak dalej. Cały czas w dół budujecie sobie pozycję, skalujecie ją. Oczywiście te stop lossy też przestawiacie sobie w dół. Możecie również, jeżeli handlujecie cofnięcia, to możecie
tradować oczywiście korekty. Ja jestem traderem bardziej breakoutowym, dokładam do zysku po breakoutie. Natomiast jeżeli macie range, tutaj macie high, tutaj macie low, no i całość ruchu to jest 300 punktów. Jeżeli rynek range'uje, wybija, tak, tutaj wybija, to stąd wy chcecie złapać cały ruch do samego high, no trzeba by mu mieć farta, musi być tutaj jakiś setup nastąpić, tak? I z takich setupów, których mniej więcej wykorzystuję, jest to na przykład, że da się znaleźć w range'u pułapkę najczęściej. Czyli rynek robi jedną próbę, jeden szczyt, drugi szczyt, ściąga te tutaj stop lossy z tego dołka, ale nie wybija kluczowego dołka. I wtedy staram się rozegrać świeczkę sygnałową do wejścia, tak, jakąś ładną. Oczywiście może być tutaj sytuacja tego typu, że to będzie 3 próby, a nie 2. Tu będzie trzecia, tak? I te wszystkie później dołki zostaną wybite, ale dalej ten kluczowy nie zostaje wybity. Pułapka po prostu na złapanie shortujących w longi. I teraz ja handluję do tego miejsca. Tu często jest też point of control, czyli nasz volume profile, to jest volume profile i point of control, tak zwany POC. Często jest tak, że właśnie na range'u występuje POC. A więc ja handluję longi do środka range'u i shorty również do środka range'u. Oczywiście możecie sobie próbować przyciągnąć ten profit, ale zazwyczaj się to nie opłaca. Lepiej znaleźć od dołu znowu kolejny setup. Ale jest coś takiego jeszcze jak przejście dnia z rynku trendowego w range. I w tym przypadku rozgrywamy już longi, ponieważ to nie jest już range od początku dnia, tylko dzień zaczął się trendowo. Tutaj jest chwilowy range, czyli tak zwane ładowanie baterii i wtedy każde wybicie w dół, może nie dosłownie każde, ale z setupem, tak? Wiadomo o co chodzi. Z jakimś setupem, czy złapaniem tutaj jakiegoś low, kluczowego low, ja traktuję jako pułapkę albo okazję do tego, żeby zająć pozycję na przetestowanie właśnie tego range tutaj. Więc jeżeli mamy kierunek, no to ja już rozgrywam zgodnie z kierunkiem. Jeżeli go nie mam, to wtedy staram się rozegrać dwie strony. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, jeżeli chodzi o range. Jeżeli chcecie zaznajomić się z setupami moimi, no to oczywiście zapraszam na Discord. No, wystarczy napisać maila bestoplosa@gmail.com, bestoplosa oczywiście przez 2S. Tam jest dużo niepublikowanych materiałów, tam są setupy w range. Nie wszystko będzie na YouTubie, także zapraszam też na Discorda. W trendzie oczekuję większych ruchów, trzymania pozycji jak najdłużej potrafię, dokładanie do zysku. Oczywiście trzymanie pozycji to też w ramach rozsądku jakiegoś. Jeżeli ruch ma potencjał, a nauczycie się na pewno to odróżniać, no to wtedy trzymacie jak najdłużej, staracie się jak najdłużej przytrzymać i dokładać tą pozycję, ale też staracie się w jakichś kluczowych poziomach ten profit zamknąć, tak, żeby ten zysk jakiś mieć, pozycję, a nie trzymać w nieskończoność. A wręcz oczekuję krótkich, bardzo precyzyjnych ruchów, krótkich stop lossów, nie dokładam nigdy do pozycji i powrót do testu range, czyli do tego środka, tak jak mówiłem, do środka range, tak. To są takie jakby kluczowe zasady i różnice, jeżeli chodzi o interpretację o moich oczekiwań co do rynku. No i pamiętajcie, nie próbujcie wyciągnąć z rynku więcej niż on chce Wam dać danego dnia. Stop lossa, jeżeli chodzi o range day, no to możecie sobie na różne sposoby zrobić. Jeżeli macie range, to pod jakimiś lokalnymi dołkami, czy możecie to sobie na przykład wziąć ATR razy 2. Jeżeli chodzi o ATR, o wyliczenie tego, no to macie też na Discordzie film, także możecie z tego skorzystać. No różne są metody, to już jak wolicie, jaką metodę taką sobie ustalcie i po prostu stawiacie te stop lossy, ale pamiętajcie o tym, że wręcz muszą być dużo mniejsze, to na pewno. Dobra, i z takich podstaw to tyle by było. I teraz zobaczmy sobie, zacznijmy od D1. Co mi mówi D1? D1 mówi mi to, że knoty są wyciągane. No, coś tutaj ewidentnie cenę trzyma. I nie wiadomo o co chodzi, czy będzie po prostu cena wyciągana, czy będą jednak te knoty weryfikowane, chociaż po D1 jak są takie knoty, no to sugeruje mi to, że rynek próbuje wyciągać cenę. Dobra, przechodzimy sobie dalej na H4. H4 niedużo się tutaj zmienia, widzę za bardzo. Bierzemy H1. No i na H1 troszkę więcej widzę, ponieważ jest tu na pewno jakiś range. Jest tu bajzel, bo widzicie, te świeczki nie są trendowe, są knoty od góry, od dołu, wszędzie są knoty jakieś, więc to jest po prostu niezdecydowanie rynku. Ta sytuacja niezdecydowanie rynku. Więc co? No mogę zmniejszyć oczekiwania, tak? Ale patrząc na to, co się ostatnio działo i patrząc na to, że W1 jest, czyli tygodniowa świeczka jest dość mocna i ma chęć na zamknięcie się poniżej low z poprzedniego tygodnia, a low z poprzedniego tygodnia na Nasdaqu jeszcze jest nieprzetestowane, a więc to jest atrakcyjny poziom. No dobra, no to z H1 mam tutaj
parę rzeczy poogarnianych. To co widzę, tu jest jakaś linia i tu jest jakaś linia. Być może to by był setup jednej kreski, ale jeżeli by był setup jednej kreski, no to nie mogę tutaj, mam za mało miejsca. 24700 to jest troszkę mało miejsca jak na H1, a tutaj mam więcej miejsca do poprzedniego weekly low. To jest mój kluczowy poziom i tu jest mój kluczowy poziom. Każdy knot to jest taki poziom do ściągnięcia dla mnie. Plus okrągłe poziomy. 2400, 2300, 24500, gdzie 24500 to jest ostatnio bardzo kluczowy poziom. Więc nie dziwię się, że tutaj jest jakiś range. Druga sprawa jeszcze. Mamy tutaj spadkowy rynek, więc docelowo szukałbym bardziej w kierunku przetestowania tego low. To dobra, jak już mam jakiś obraz, jeżeli chodzi o szersze interwały, przechodzę sobie na pośredni interwał. I tutaj damy sobie, tutaj dałem sobie M5 z racji tego, że wy korzystacie zazwyczaj z minutowych świeczek, ja z takich nie korzystam, ale żeby móc lepiej wam to przedstawić, no to dobra, robimy tak. Jest tutaj jakiś range, więc ja oczekuję tego, że rynek będzie testował poziomy najprawdopodobniej wyżej range, tak? Tu mam jakiś high do ściągnięcia, być może rynek ma chęć na to high lub na to high. Natomiast w momencie, kiedy mamy takie wybicie dołem, to ja oczekuję takiego samego wybicia górą. Jeżeli range ma być zasadny, pamiętajcie, że nigdy nie wiadomo, czy ten range nie zacznie zaraz być wybijany dołem. Może być taka sytuacja, że on sobie poleci tutaj, ten wykres, i wtedy to będzie sytuacja taka, żebym ja się zbierał na shorty z kolei, ponieważ to już jest breakout. To również mogło być breakoutem. Gdyby ta średnia podeszła sobie niżej, to by sobie jakaś korekta nastąpiła i wtedy to miejsce, jeżeli będzie utrzymane, to jest sytuacja rewersalowa. Natomiast sytuacja tego typu, kiedy ten swing zostaje ściągnięty, no to sugeruje mi tutaj, żeby się wstrzymać trochę, ponieważ tu jest mocny momentum, poszło dużo towaru, tak? Więc docelowo jakieś może większe poziomy będą wyższe testowane, na przykład to high. Natomiast widzę to, że cena, że close z wczoraj trzyma tą cenę, tak samo jak point of control, no coś tutaj się dzieje, być może znowu na testowanie poziomów, ale czy to jest setup do zajmowania pozycji short? No nie, ponieważ tutaj jest momentum wzrostowe, więc ja oczekuję pokonywania dalszych poziomów przez longi, przez kupujących. Ale widzę tutaj, że mamy jedną próbę, mamy drugą próbę i tak jak Wam pokazywałem, jeżeli chodzi o setupy, to jest oczywiście duży setup, natomiast ja to też widzę. Jeżeli chodzi o setupy w range'u, to staracie się raczej szukać mniejszych setupów, tak? Takich mikro setupów, natomiast ten setup jest duży i tutaj ja widzę, że to high zostało złapane, czyli jest jakaś reakcja mocna w dół. I zaraz zobaczymy, co dalej się będzie działo z rynkiem. Jeżeli chodzi o taką sytuację, gdzie mamy takie wybicie, no to staram się tutaj zachować ostrożność. A z interpretacją pomaga mi H1. Widzę kształt H1, zapowiada się ciekawie. Ta H1 również spadkowo wygląda fajnie, więc oczekuję tego, że być może rynek będzie znowu zawracał w dół. Ale żeby zająć tutaj pozycję shortową, no to ja muszę zobaczyć jakieś mocne momentum i tutaj zbierać się dopiero na shorty. No innej sytuacji nie ma. Idealnie by było w tej sytuacji to zobaczyć to, żeby ten impuls został potwierdzony górą, te szczyty zostałyby zebrane, czy nawet te, i wtedy szukać oczywiście shorta z rozegraniem na range. Mniej więcej środek range'a, czy tam górna banda, czy dolna banda, czy point of control, nieważne. Gdzieś w tych rejonach tutaj. W ten sposób bym chciał rozgrywać lub w ten sposób, jeżeli to low zostanie zebrane, albo nawet nie zebrane, bo może być taka sytuacja, że podejdą tu, to low nie zostanie zebrane i tu pojawi się setup, to wtedy ja rozgrywam longi. Ale jeżeli to low zostanie zebrane i nie pojawi się bardzo mocny impuls w dół, no to również ja szukam shortów znaczy longów na odklepanie poziomu tutaj, czyli środkowej strefy range. I mamy literkę D, czyli tak jak mówiłem, literka D to jest często point of control w środku mniej więcej i to sugeruje range, czyli co? Oczywiście od razu widzę, bo jest godzina 10 rano, od razu widzę, że jest teraz range day, a więc zmniejszam oczekiwania. Czego oczekuję? Krótkich stop lossów i krótkich take profitów. Dobra, teraz tak, zróbmy sobie sytuację tego typu, że pociągniemy jeszcze jakiś trend day może. Jakiś trend day. Dobra, mamy tu M5. No i teraz tak, jeżeli chodzi o setupy i interpretację wykresu, no to mieliśmy jakiś trend wzrostowy, tak? Chwilowe momentum na pewno wzrostowe. Z moich setupów, jak wiecie, są setupy jeszcze rewersalowe, czyli rysujemy sobie kreskę w ten sposób i rozgrywamy do close. Możecie to łapać, oczywiście możecie to rozgrywać, natomiast stop loss musi być krótki. A więc tutaj zobaczcie, mamy stop loss krótki, mimo tego, że jest to trend day. W momencie, kiedy nawet złapiecie małą pozycją taki reversal i tutaj zobaczcie, ładnie rynek poszedł w dół, odklepali ten close, to teraz co robicie? No, czekacie,
i przestawiacie się w break-even. Czyli jeżeli mielibyście pozycję, nie wiem, na wybiciu tego, nawet tego miejsca tutaj, czy nawet tego miejsca, no to gdzieś tutaj w tych okolicach stawiacie sobie break-even, żeby już nie oddawać zysku ewentualnie. Ponieważ mamy z tyłu głowy to, że tutaj był rynek wzrostowy, a więc widząc tylko tyle, przypuśćmy do close, nie? To my nie wiemy teraz, czy to low zostanie wybite, czy wybronione. A więc docelowo trzeba się tu przestawić break-even. No i idziemy sobie dalej, nie? Ok, tu już sytuacja jest tego typu, że jest coś się dzieje więcej. Poniżej close tego, tu czy tu, ja dokładam do pozycji. Ewentualnie, jeżeli rozgrywacie korekty, no to tutaj dokładacie do pozycji. Moja pierwsza dokładka byłaby po wybiciu tutaj tych low poniżej close. Close jest u mnie bardzo ważnym poziomem, więc poniżej bym się zbierał. Kolejna dokładka byłaby tu. Rynek by zawrócił. Oczywiście ja nie panikuję, bo mam break-even gdzieś tutaj wyżej, nie? Mam zabezpieczoną pozycję. I teraz co robię? Rynek idzie w dół, ja robię kolejną dokładkę tutaj. I to prawdopodobnie już by była ostatnia moja dokładka, chociaż też nie wiem, ciężko mi ocenić, jakbym rozgrywał rynek, ale prawdopodobnie tak. Bo znowu tutaj widzę, że jest chwilowe zawahanie, jest jakiś range mały w tym miejscu. To nie jest na pewno miejsce na to, żeby podejmować dalsze decyzje. No a tutaj już by było późno do zakończenia dnia, żeby dokładać. Zobaczcie, to jest po 20, więc ja tutaj już raczej staram się nie dokładać, tylko ograniczać ewentualny mój profit. Czyli chcę wyciągnąć jakikolwiek profit, więc pewnie tu bym stawiał stop lossa i podciągał go na każdych szczytach tutaj w dół. I gdzieś tutaj pewnie by mnie wybiło, nie? Albo bym został zmuszony przez zamknięcie rynku do zamknięcia pozycji. W ten sposób bym ten rynek rozegrał. Możecie oczywiście też z setupu jednej kreski korzystać i rozgrywać w ten sposób. I tutaj każda kreska, czyli tu dokładka i tu dokładka, nie? Tak samo tutaj, tu dokładka. Tutaj już by nie było, byście musieli inne dokładki robić. No ale w ten sposób też mogę rozgrywać. Dobra, znajdźmy jeszcze jakiś rynek trendowy. Może być ciężko, ponieważ ostatnio rynek dużo range'ową. A to nie jest rynek trendowy. Dla mnie to jest multitrend. Bardziej, czyli mamy rynek w dół, mamy rynek w górę, mamy rynek w dół. To nie jest taki mocno trendowy dzień. Tutaj mamy, dobra. No i teraz sytuacja tego typu, że to mocne spadki. I w tym przypadku, nawet gdyby tu nie było tej dziury, czyli gapa, to ten close jest i tak dla mnie gapem. Zawsze ja traktuję, jeżeli rynek odjedzie mi mocno w dół, to ten gap traktuję jako nieprzetestowany. Close to jest dla mnie gap po prostu, czy tam poziom settle. Jeśli oglądaliście ważne poziomy, to tam mieliście wszystko o tym. I teraz jeżeli rynek odjechał już tyle, to tutaj można sobie pokusić się o jakieś znalezienie jakiegoś rewersala. No i co robicie wtedy? No robicie setup jednej kreski. Stawiacie krótkiego stop lossa i rozgrywacie teraz tu. Jeżeli nie jesteście pewni, no to czekacie. Rysujecie sobie kolejną krew i rozgrywacie czy tą świeczkę, czy gdzieś tutaj wcześniej. Ważne jest to, żeby na podtrzymaniu średniej wchodzić w pozycję. Możecie nawet wejść tutaj, stop lossa możecie postawić tutaj pod tymi średnimi i pod tym logicznym dołkiem, który jest jakby najbardziej sensowny. Ten i ten. To zależy, na jaki profit byście już liczyli. Jeżeli ja bym osobiście wchodził w pozycję, to gdzieś w tych rejonach i tutaj stop lossa bym miał. Żeby ta cena miała jak się bujnąć. Jeżeli chodzi o reversal, ponieważ tu do close mam bardzo dużo miejsca, więc ja jakby mogę oczekiwać tego, że rynek zrobi jakiś większy ruch. Jest też luka cenowa, więc mam oczekiwania jakieś na większy ruch. No i teraz, jeżeli chodzi o dokładki, to znowu kolejny setup i gdzieś tutaj dokładam do pozycji. Im bliżej, im wyżej tego close, to bym po prostu skracał stop lossa. Ewentualnie robiłbym tutaj jeszcze jedną dokładkę i pod tym dołkiem gdzieś bym postawił stop lossa. I albo bym tu stop lossa dostał, albo bym coś dalej kombinował. Więc w ten sposób rozgrywam rynek. Natomiast co do samej zmiany trendu jakby, bo tutaj mamy interpretację tego, że jest dzień trendowy spadkowy, natomiast mamy tutaj high. Więc jeżeli byście chcieli bardziej zachowawczo to rozgrywać, no to dopiero longi powyżej tego high, bo to jest high kluczowe, które po zgarnięciu mogłoby być takie ryzyko, że rynek by po zgarnięciu tego high znowu szedł w dół, czyli zrobiłby pułapkę na tym high i znowu by mógł testować niższe poziomy. I tak samo tutaj. Wchodzicie na rynek, nie wiem, o tak, no to co widzicie tutaj? No widzicie rynek, no dobra, niech będzie od początku dnia, no ja tak wcześniej nie siadam, ale niech będzie, że jesteście o 8 na rynku. No to widzicie rynek troszkę wzrostowy, ale to jest taki ruch grinding, to nie ma momentum wzrostowego mocnego. No to czego możecie oczekiwać? Oczekiwać możecie tego, że close będzie przetestowane. Również tutaj jest mały gap, który widać. No i idziecie sobie dalej i co się dzieje? No close jest przetestowane. Ale teraz, kiedy macie breakout, taki mocny close, no to oczekujecie tego. To jest właśnie rynek, który odwraca trend. Tu mamy low zebrane, cena jest pod close, pod średnią EMA i tak dalej. I ten ruch jest ruchem breakout. Czyli nawet jakbyście to interpretowali jako range, bo moglibyście się w ten sposób pomylić i zinterpretować to jako range, bo tutaj jest faktycznie jakiś mały range. W ten sposób by go trzeba było rysować.
no to ten ruch już Wam to neguje, wybija Wam ten ręcz, tak? Czyli to, o czym mówiłem na początku tego nagrania. Czyli z tej strefy już byście mogli rozgrywać longi. Shorty, sorry, short. Wszystkie zasady są spełnione pod close, pod emo i gdzieś tutaj by był VWAP, bo to nie jest ten wykres, ale gdzieś tutaj by był na pewno VWAP. To również wszystkie zasady byłyby spełnione. Całkiem sympatycznie tutaj byście rozegrali rynek. Czyli znowu dokładki jakieś jakbyście chcieli i rozgrywacie. Teraz tak, tutaj no kolejny dzień biorę, tak już na przypał, nie? Aby był kolejny dzień. I teraz tak, ten dzień jest również trendowy. Dzieje się coś takiego. To mi sugeruje, że jest trend, przejście wręcz. I teraz co ja oczekuję? Oczekuję tego, że ja będę rozgrywał shorty. Nie longi, tylko shorty. Póki co. Zaraz zobaczymy, co dalej będzie. Jeżeli rynek dzień zaczął się spadkowo, jest jakiś ręcz, to ja staram się rozgrywać tu ręcz w dół. Zobaczymy dalej. Ok. I tutaj już się sytuacja zmienia, ponieważ ja widzę, no dobra, jest coś się więcej dzieje, ale ja tutaj widzę, że tutaj jest jednak, ręcz się zrobił taki jakby całodniowy, tak? No to tutaj zmieniam zestawienie. Ok, skoro oni reagują tutaj, no to ja się zmieniam już z nastawieniem. Tutaj mi się znowu kolejny ręcz pojawia, czyli już mamy 2, czyli to jest nic innego jak ręcz day. No to zmieniam nastawienie na krótkie ruchy, no i szukam sobie zagrań, nie? Nawet tutaj ten breakout to nie został podtrzymany, nie było setupu, tutaj znowu jakiś ręcz powstał i znowu rynek się odwrócił, więc zobaczcie, tu jest low złapane, to low jest złapane tutaj, to low jest złapane tutaj. Natomiast tutaj jest pułapka z kolei na shortujących, ponieważ liczyli na zebranie tego low, a rynek odwrócił i zebrał to high. Znowu pułapka, zebranie tego low. Tak samo od początku idąc. Co prawda tutaj są mniejsze high, ale jednym ruchem później jest ściągnięte zarówno dół, jak i ściągnięte te tutaj wszystkie szczyty, ale główny szczyt nie został przetestowany. Czyli skoro główny szczyt nie został przetestowany, to ja dalej mam oczekiwanie na to, że będzie cena zbijana w dół. No i cena jest zbijana w dół. I teraz zobaczcie, co się dzieje tutaj. Po zebraniu tych high. Widzicie? Kolejna pułapka. Kolejny raz zebrali tutaj szczyty, więc czego ja oczekuję? No tego, że będzie przetestowany tu środek ręcz. I setup oczywiście moglibyście zebrać, ale na pewno nie po M5, bo zobaczcie, tutaj po M5 często w ręczu nie znajdziecie jakiegoś setupu. I tutaj właśnie ludzie się, też traderzy się gubią, ponieważ zamiast zmniejszyć ten interwał na przykład na M3, czy na M1 nawet, gdzie już setup znajdą i zmniejszą te oczekiwania, bo mniejszy interwał, mniejsze oczekiwania, no to mają tą M5, M15, często na większych tych wykresach szukają setupów, a to trzeba właśnie troszkę inaczej do tego podejść. No i zobaczcie, tutaj mieliśmy high zebrane, tutaj mieliśmy low zebrane, tu znowu high zebrane i tak dalej, taka zabawa wręcz. Więc w ten sposób trzeba to interpretować. Dobra, i teraz takie najważniejsze punkty zebrałem, powypisywałem sobie, jeżeli chodzi o to, co Wam przedstawiałem. I teraz najczęstszy błąd traderów to, tak jak mówiłem, trading breakoutów wręcz i zazwyczaj staramy się rozgrywać, tak jak mówiłem, czyli te krótkie pozycje. Granie pod reversal w trendzie bez żadnych przesłanek, czyli łapanie spadających noży, tak zwane łapanie. Wręcz breakouty są pułapką. W trendzie cofki, korekty są okazją. Tak samo jak i breakouty. No i dostosowanie oczekiwań, bardzo ważna rzecz. Oczekujesz w trendzie większych ruchów, trzymania pozycji, kontynuacji, czyli dokładek do pozycji. W ręczu natomiast oczekujesz krótkich ruchów, szybkich take profitów, powrotów do środka ręcz. Złota zasada, nie próbuj wyciągnąć z rynku więcej niż on chce dać danego dnia. Tego warto się trzymać naprawdę, to pomaga. I teraz tak, mega ważne to trend wejścia na pullbackach, korektach czy na breakoutach. Na breakoutach według mojej opinii działają najlepiej te wejścia, ponieważ rozgrywamy niższe, co prawda niższe poziomy, trochę niżej się zbieramy w tą pozycję, ale te poziomy zostały już pokonane, więc jakąś tam przewagę mamy. Wręcz wejścia na skrajach zasięgu ręcz, czyli tak jak mówiłem, blisko high i blisko low. Jeżeli tu jest ręcz, czyli na wybiciach, tak, dołem i górą, czyli tu wchodzimy i tu wchodzimy. I unikamy breakoutów, czyli raczej staramy się nie rozgrywać breakoutów i bardzo mocno zachowujemy tutaj czujność przy rozgrywaniu wręcz. Ogólnie to najlepiej by było unikać takich ręcz, natomiast to ostatnio na przykład gdyby się unikało ręcz, to tak jak liczyłem, to trzeba było uniknąć 16 dni tradingowych, więc to nie zawsze się da tego uniknąć. Dostosowanie stop lossa i take profitu, czyli w trendzie większy stop loss, żeby ta cena miała, tak jak tutaj napisałem, mogła sobie poddychać, tak? Większy take profit, a w ręczu mały stop loss, szybki take profit, nie chcemy trzymać tych pozycji, chcemy szybko wyskoczyć z pozycji i bierzemy mniejsze ruchy. Zarządzanie pozycją,
trendzie. Można skalować, trzymać runera jak najlepiej, jak najbardziej oczywiście dokładać do pozycji. W range'u szybkie zamykanie, brak nadziei na jakieś większe zyski. No i podsumowanie, krótkie, mocne moim zdaniem. Nie ma jednej strategii na każdy dzień. Twoja przewaga to dopasowanie się do rynku, dopasowanie się do warunków rynkowych. Rynek nie musi się dostosować do Ciebie, to Ty musisz dostosować się do rynku, żeby zarobić. Innej sytuacji ja tutaj nie widzę, więc polecam Wam zapisanie sobie tego, powieszenie gdzieś sobie na monitorze, czy gdzieś obok wydrukowanie tego, czy cokolwiek tam chcecie, bo to są bardzo ważne moim zdaniem przesłanki, które mi dały dużo zrozumienia na rynku. I na koniec pamiętajcie, że jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału, możecie zostawić subskrypcję, like albo komentarz. Wszystko co tu robię jest w pełni darmowe, nie sprzedaję żadnych kursów płatnych ani dostępów. A jeśli ktoś z Was zarejestruje się z mojego linka do którejś z prop firm, to dorzuca cegiełkę do puli, z której później losuję dla Was darmowe konta. Szczegóły i linki macie w opisie oraz na Discordzie. Dobra, to w tym nagraniu to będzie wszystko. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych materiałach.